Cześć, tutaj Ania. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam, jak uszyć kieszonkę na zamek oraz kieszonkę wsuwaną na gumkę. Dzisiaj te wszystkie elementy połączę w całość, tworząc podszewkę do torebki, a dodatkowo przygotuję część zewnętrzną torebki. To co? Zaczynamy! Mam przygotowane elementy naszej torebki. Front i tył oraz panel boczny. Wszystko jest usztywnione wigofilem. Jeśli jesteście ciekawi, jak to robię, zajrzyjcie do tego filmiku. I pierwsze, co trzeba zrobić, to zaznaczyć środki. Składamy na pół nasze elementy i ja obcinam nożyczkami i robię znaczniki. Tak samo robimy z przodem i z tyłem. Środki zaznaczyłam tutaj, w drugiej części tu i tutaj. Gdy już mam zaznaczone środki, to środek panelu bocznego łączę ze środkiem przodu lub tyłu, w zależności co wybierzemy w pierwszej kolejności. I górną część też łączę ze sobą. Teraz spinam wszystko, co jest proste, gdzie nie mamy zaokrągleń. Tutaj mamy zaokrąglone narożniki, dlatego żeby wszystko nam ładnie się dopasowało, bo to jest na tyle sztywne, że ciężko nam będzie to tutaj dopasować. To na panelu bocznym robimy nacinki. I teraz widzimy, że nasz panel boczny ładnie się zrównał z narożnikiem i możemy pospinać. Gdy mamy wszystko spięte, szyjemy naokoło. Tak wyglądają nasze zszyte elementy. I żeby konstrukcja była trochę sztywniejsza, to zrobię ozdobne stebnowanie po panelu bocznym. Ale żeby później nie mieć zbyt dużego zgrubienia w tym miejscu, to natnę w ten sposób od strony boku, frontu, przodu lub tyłu i rozłożę tą część i będę szyła tutaj. Drugie nacięcie z tej strony. Rozkładamy nasze skrzydełka i w pierwszej kolejności zawsze przeszywam je, żeby zatrzymały się w miejscu. I dopiero później ozdobnym szwem po panelu bocznym.
Tak wygląda przód naszej torebki. Mamy ozdobne stebnowanie na panelu bocznym. Tutaj skrzydełka są rozłożone, żeby później, jak będziemy łączyć z kolejnymi elementami, nie było za grubo. I tył przyczepiamy analogicznie. Odnajdujemy środki, łączymy je ze sobą, końce. Po spięciu prostych części robimy nacinki na panelu bocznym i zszywamy. Mamy przyszytą drugą część. Podobnie jak poprzednio robimy w tych miejscach nacinki, tylko od strony boku. Rozchylamy motylka. Takiego motylka robimy. I znowu, tak jak tutaj, przeszycie zrobiłam, tak samo tutaj zrobię przeszycie, żeby nam to się później nie zamykało. I szyjemy od strony panelu. Teraz będzie dużo trudniej i najwygodniej jest to zrobić układając tak torebkę, właśnie mając na wierzchu lewą stronę. Mamy gotową naszą zewnętrzną część torebki. Mamy tutaj tylko Wigofil 150 i jeans podklejony flizeliną, a to stebnowanie ozdobne dodatkowo nam wzmacnia całą strukturę i buduje taki szkielet. Torba jest dosyć sztywna, utrzymuje kształt. To zabieramy się za podszewkę. Tutaj mamy elementy na podszewkę. Dwie ściany, panel boczny. Wszystkie elementy podszewki są usztywnione Wigofilem 120. Z podszewką postępujemy analogicznie jak z częścią zewnętrzną, czyli zaznaczamy środki, spinamy klipsami i zszywamy. Jedną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest zrobienie otworu na przewrócenie później naszej całej torebki na prawą stronę. Ja najczęściej robię to na boku i tutaj zostawiam otwór większy niż dłoń. I tak szyjemy tutaj, zostawiamy otwór i dalej naokoło. Mamy pierwszą część za sobą. Jest zostawiony otwór. Szpilki możemy wyciągnąć. Analogicznie jak w przypadku części zewnętrznej zrobię stebnowanie po wierzchu, tylko tym razem nie po panelu bocznym, tylko po tej części, gdzie znajduje się kieszonka. Zapas na szef będziemy zaginać do środka i będziemy szyć w tym miejscu. Dlatego nacinki tym razem będziemy robić na panelu bocznym. Tutaj. Tak będziemy to rozkładać. Z drugiej strony, a także w miejscu, gdzie mamy otwór do późniejszego przewrócenia torebki. I będziemy szyć tak. W ten sposób, pamiętając, żeby to skrzydełko było na zewnątrz. I tak rozchylamy tutaj, chowamy tą część pod spód i szyjemy tylko po części, gdzie mamy kieszeń. Tutaj mamy otwór, przez który będziemy wywracać później torebkę. Z
Spójrzcie, jak podszewka ładnie się układa. Wszystkie zapasy na szef są skierowane do środka. To stebnowanie wygładza nam całą tą podszewkę i też dodaje sztywności. Mając gotową tą część, możemy się zabrać za przyszywanie drugiego boku. Podszewka jest gotowa, też jest stosunkowo sztywna dzięki wigofilowi i tym przeszyciom. Tutaj mamy otwór, dzięki któremu później będziemy mogli przewrócić na prawą stronę torebkę. Dzięki temu, że szyliśmy po ścianie bocznej, te zapasy na szef mamy skierowane do środka tego boku, natomiast w części zewnętrznej mamy zapasy na szef skierowane w kierunku środka panelu bocznego. Spowoduje to, że nie będziemy mieli w środku zbyt grubo, a przeciwstawne ustawienie zapasów na szef spowoduje, że ten szkielet będzie jeszcze bardziej stabilny. Tak wygląda część zewnętrzna, tak wygląda podszewka. Zaraz zajrzymy do środka. Widzimy, że podszewka jest ładnie wykończona, estetyczna. Praktycznie sama stoi. To mamy gotowe, część zewnętrzną i podszewkę. Jeszcze się zastanawiam, czy w następnym odcinku pokazać Wam, jak uszyć komin na bazie tej torebki, czy może torbę zapinaną na zamek. Jeśli jesteście ciekawi, co postanowię i co się pokaże w następnym odcinku, zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się i do zobaczenia!